Witam serdecznie dzisiaj o poranku. Wiara, nadzieja, ryzyko. Co się stało na giełdzie? To jest temat przewodni tego wpisu. Oczywiście na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków. Jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość, a tych wszystkich, którzy chcą śledzić mój portfel w edycji październikowej, zachęcam do wysłania specjalnej wiadomości, adres e-mail poniżej, a będziecie otrzymywać wiadomość z informacjami, jak modyfikuję mój portfel w zależności od zmieniającej się sytuacji rynkowej następnego dnia na indeksach giełdowych, na Forexie, na surowcach, na obligacjach, nawet na Bitcoinie. Zapraszam, zachęcam i zaczynamy. Ale na samym wstępie informuję, że wszystkie wykresy, które zostały użyte w tym wpisie, pochodzą z dwóch platform, Xstation 5 i z Bloomberga. Wiara, nadzieja, ryzyko. Co się stało na giełdzie? Wczorajsza sesja moim zdaniem była niezwykle ważna i optymistyczna, ponieważ jak widzimy na wykresie indeksu S&P intradayowego wykresu bardzo mocno doszło do odbicia od okolic poziomu 3600 punktów. I to odbicie, jako że rozpoczyna się nowy miesiąc, nowy kwartał, może mieć duże znaczenie, dlatego określenie wiara, nadzieja i ryzyko są bardzo dobrymi określeniami, ponieważ dają nam podstawy ku temu, żeby twierdzić, co może się wydarzyć w październiku oraz w trzecim kwartale. Dlaczego to jest takie istotne i ważne? Dlaczego doszło do takiego wzrostowego odbicia? Powodem jest oczywiście zachowanie rynku długu, czyli rynkowych stóp procentowych. Zobaczmy, jak bardzo wczoraj spadły rentowności amerykańskich obligacji. Z poziomów nad 3,70% spadliśmy już do poziomu 3,60%. Oddaliła się perspektywa dalszych wzrostów rentowności. To, co się dzieje na samym początku tego miesiąca i kwartału, zasługuje na miano ataku popytu, czyli tak zwanego risk on zachowania rynków finansowych. Popyt na ryzyko stał się faktem i zobaczymy, jak bardzo się to zmieni. Dlatego patrzmy także na zachowanie krzywej dochodowości amerykańskich obligacji i widzimy, jak bardzo przesunęła się ona w dół, co oznacza, że rynek dyskontuje mniejszą skalę podwyżek dalszych stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych, a to oczywiście sprzyja popytowi na ryzyko, zwłaszcza na rynek akcji, ponieważ zwiększa wyceny spółek giełdowych i taka zależność jest jak najbardziej prawidłowa. Dlatego skąd się wziął popyt na ryzyko? Moim zdaniem przede wszystkim z zachowania amerykańskich i światowych obligacji, które zaczęły być wczoraj kupowane. Przypomniało się wtedy rynkowi o tym, że indeksy giełdowe są na ważnych wsparciach i doszło do tego mocnego ruchu. A jak wycenia teraz rynek pieniężny szanse na dalsze podwyżki stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych? Ten wykres zamieszczam bardzo często. Implikowana stopa procentowa jest dla nas ta kolumna najważniejsza i widzimy, że szczyt cyklu podwyżek stóp procentowych jest wyceniany cały czas na marzec przyszłego roku, a szczyt ma wynieść na implikowanej stopie procentowej 4,38%. I to jest coś, co jest punktem odniesienia po wczorajszej sesji i zaczynają się znowu pojawiać głosy generowane przez rynek finansowy, że jednak dojdzie do pierwszej obniżki stóp procentowych pod koniec 2023 roku w Stanach Zjednoczonych i być może także w innych częściach świata. To jest moim zdaniem znowu scenariusz bazowy, jeżeli oczywiście popyt na ryzyko zwycięży, wiara, nadzieja, ryzyko na wzrosty indeksów giełdowych stanie się faktem i że przejdźmy teraz już do kolejnych ciekawostek związanych z rynkiem obligacji. Jak widzimy, wczorajsza zmiana na obligacjach denominowanych o inflację, tak zwanych TIPS-ach w Stanach Zjednoczonych, była jedną z największych na przestrzeni ostatnich lat. Ta zmiana o ponad 23 punkty bazowe naprawdę należy do kategorii bardzo mocnych impulsów, które sprzyjały popytowi na ryzyko, bo jak sobie zerkniemy, co się działo podczas sesji, kiedy tak rynek mocno kupował obligacje denominowane o inflację, to sygnalizowało to bliskość lokalnego dna na indeksach giełdowych i że popyt na ryzyko zaczyna mocniej atakować. No i oczywiście, jaki był fundamentalny, to wiemy, a jaki był techniczny powód, dlaczego indeksy giełdowe zaczęły tak odbijać od samego początku sesji w handlu w październiku i w trzecim kwartale. To jest oczywiście fakt, że indeks S&P w ostatnich dniach
przetestował punktowo średnią 200-sesyjną na wykresie tygodniowym. Widzimy, jakie jest gigantyczne znaczenie tego wskaźnika technicznego. Ten wykres dla indeksu S&P, dla indeksu Nasdaq pokazują nam jak bardzo ważnym miejscu jesteśmy i oczywiście, że wydarzenia, które będą miały miejsce wkrótce, także będą miały ogromne znaczenie dla inwestorów giełdowych. Jeżeli faktycznie kontynuowane będzie odbicie wzrostowe od indeksów giełdowych, przeciągnie się ono na październik i być może do końca roku, będzie to oznaczało, że giełda papierów wartościowych na Wall Street dyskontuje spowolnienie gospodarcze, recesję w formie krótkiej i bardzo płytkiej. Natomiast gdyby doszło do pokonania tej średniej kroczącej na indeksie S&P i na Nasdaq, będzie to oznaczało, że rynek giełdowy dyskontuje recesję, spowolnienie gospodarcze dłuższe i zdecydowanie głębsze. Wczorajsze zachowanie indeksów giełdowych sygnalizuje, że raczej jest szansa na to, że rynek uwierzy, że jest wiara, nadzieja w to, że to spowolnienie gospodarcze będzie płytkie i że recesja będzie stosunkowo krótka. Także już wczoraj sygnalizowałem, że rynek jest w sytuacji binarnej. Albo wybierze bardzo dynamiczne, i to jest ważne, dynamiczne odbicie w górę, albo dynamiczne przebicie tej średniej. Na razie wygląda na to, że jest wiara, nadzieja, że ryzyko będzie atakować i że będziemy świadkami wzrostowego odbicia podobnego do tego, które było w 2018, 2016, 2011, a wcześniej w 1987 i w 1990 roku, co pokazuje wykres jeszcze raz w tle indeksu S&P. Mieliśmy także odbicie na indeksie Russell 2000, czyli także te mniejsze spółki próbują wzrostowego odbicia. Także coraz szerszy jest rynek, który próbuje kupować ryzyko. Kluczem do tego, żeby kontynuowane były wzrosty indeksów giełdowych, jest oczywiście zachowanie obligacji. Jeżeli obligacje będą spadać na rentowności, czyli ceny będą rosnąć, w takiej sytuacji oczywiście indeksy giełdowe powinny ruszyć dalej w górę. No i oczywiście, dlaczego inwestorzy uwierzyli, że taki scenariusz jest możliwy? Ponieważ, jeszcze raz odsyłam do tej statystyki, na przestrzeni ostatnich 30 lat, gdyby zobaczyć i ująć w ujęciu statystycznym, jak zachowały się indeksy giełdowe na Wall Street i w Europie podczas roku kalendarzowego, to wygląda na to, że październik jest najlepszym miesiącem do inwestowania, na przykład na indeksie Nasdaq. Jeszcze nigdy na przestrzeni historii ostatnich 30 lat to właśnie inwestowanie w październiku przynosiło najwyższe stopy zwrotu statystycznie na indeksie Nasdaq. Bardzo dobre były to także miesiące dla innych indeksów giełdowych i w ogóle czwarty kwartał był najlepszy do inwestowania na rynku akcji i być może rynek uwierzył w to, że ta statystyka w tym roku znowu może się wypełnić. Czy tak będzie? Będziemy to oczywiście bardzo intensywnie monitorować. Jednak widzimy, co się wczoraj wydarzyło i że rynek naprawdę przywiązuje do tego faktu duże znaczenie. Dzisiejsza sesja giełdowa w Tokio na chwilę obecną przynosi nam kontynuację ruchu w górę, co jest dobrą informacją i będzie sprzyjało temu, żeby indeksy giełdowe w Europie otworzyły się także lukami w górę. Będzie szansa bardzo duża moim zdaniem na to, żeby indeks DAX nie tylko rozpoczął od luki wzrostowej, ale także wrócił na ten opór, na którym teraz jesteśmy, co widać na wykresie. Od skali dalszych wzrostów uzależnią to, jaka będzie ocena siły popytu, który się ujawnił. Także to jest bardzo dobra informacja. I oczywiście fakt, że rentowności niemieckich obligacji spadły poniżej 2%, także sprzyja temu, żeby indeksy giełdowe w Europie były kupowane. Także widzimy agresywny popyt na ryzyko. Chwilę przed rozpoczęciem tworzenia tego wpisu doszło do podwyżki stóp procentowych w Australii, jednak skala podwyżki stóp procentowych była taka, jaką chcieli najwięksi optymiści, czyli nie była to skala duża, także to jest dobra informacja. Natomiast widzimy, że nastawienie inwestorów było najbardziej gołębie od 2008 roku, co naprawdę sygnalizuje, że będziemy świadkami być może tworzenia szczytu cyklu podwyżek stóp procentowych w Australii. Wczoraj doszło także do silnego popytu na australijską walutę
I wygląda na to, że to, co się dzieje teraz na parach związanych z Australią, jest także pokazujące rosnącą presję na ryzyko, więc jeżeli Australia, Nowa Zelandia i Kanada będą kupowane, dodatkowo Polska będzie kupowana, dodatkowo surowce będą kupowane, to będziemy mieć bardzo dużą szansę na to, że obserwujemy globalny atak popytu na ryzyko, więc obserwujmy bardzo to ściśle, co się będzie działo. I jeżeli dodatkowo Bitcoin wróci nad poziom 20 tysięcy dolarów, a tutaj na razie jest największy pad, najmniejsza zmienność, rynek po prostu czeka, co się wydarzy. Jeżeli Bitcoin wróci nad poziom 20 tysięcy dolarów, to oczywiście będzie to zachęta do tego, żeby wierzyć, że naprawdę globalny popyt na ryzyko ma wiarę, nadzieję i chęć na ryzyko, a co będzie sprzyjało temu, żeby zmaterializowała się ta statystyka, która mówiła, że październik to jest najlepszy miesiąc do inwestowania w akcje, a w ogóle w połączeniu z listopadem i z grudniem czwarty kwartał to jest najlepszy miesiąc do osiągania dodatnich stóp zwrotu na indeksach giełdowych. Czy tak będzie? Zobaczymy. Wczorajsze zachowanie obligacji, zachowanie amerykańskiego dolara prowadzi do bardzo dynamicznych wzrostów ceny złota. Wróciliśmy nad linię szyi, nawet dwuletniej formacji podwójny szczyt, więc widać popyt na ryzyko także na rynku surowcowym. Z ciekawych wydarzeń widzimy dalsze wzrosty ceny ropy naftowej w oczekiwaniu na to, że jutro w środę dojdzie do decyzji o mocnym cięciu produkcji ropy naftowej w tym kartelu. Ile może być to cięcia, widzimy na następnym wykresie, więc jutro wygląda na to, że będzie sądny dzień na rynku ropy naftowej. I oczywiście pamiętamy, że ropa naftowa to jest wskaźnik wyprzedzający inflację, a w przyszłym miesiącu mamy wybory w Stanach Zjednoczonych, więc zobaczymy, jaka będzie reakcja Stanów Zjednoczonych na to. I wniosek jest taki, że na ropie naftowej powinniśmy być świadkami bardzo dużej zmienności. Popyt na ryzyko widzimy także na rynku srebra. Tutaj także wybicie było bardzo, ale to bardzo dynamiczne utworzenie nawet formacji odwrócenia tendencji krótkoterminowych na wzrostowe. I w takiej sytuacji patrzymy na amerykańskiego dolara. Jeżeli zacząłby być kupowany, będzie to negatywna informacja dla ryzyka. Natomiast jeżeli euro-dolar zacząłby rosnąć, amerykański dolar zacząłby być sprzedawany, to będzie to następna informacja, że wiara, nadzieja na to, że ryzyko będzie kupowane, stanie się duże i odpowiedź na pytanie, co się będzie działo na giełdzie, będzie raczej pozytywna dla kupujących, dla tych, którzy liczą, że będzie to dobry miesiąc i kwartał na giełdach papierów wartościowych. Jeszcze, jeżeli jesteśmy przy rynku walutowym, obserwujmy bardzo bacznie zachowanie funta brytyjskiego z powodu tego, że główna para z funtem brytyjskim, czyli eurofunt, zaczyna przechodzić swoją średnią 200-sesyjną, potwierdzając odbicie, które miało miejsce w poprzednim tygodniu. A to może oznaczać także proryzyko zwrot na funcie brytyjskim i wszystkie pary związane z funtem brytyjskim mogą bardzo mocno dynamicznie zyskiwać na wartości. W tym wypadku kabel widzimy, że zbliża się do swojej dwumiesięcznej linii trendu spadkowego, która może być wkrótce testowana. Popyt na ryzyko atakuje. Z dzisiejszych danych makroekonomicznych wygląda, że najciekawiej będzie o godzinie 11, ponieważ poznamy wskaźnik inflacji PPI za sierpień. Zobaczymy, jaka jest trajektoria inflacji producenckiej w eurostrefie. O godzinie 16 poznamy dane o zamówieniach na dobra trwałego użytku oraz zamówienia fabryczne w Stanach Zjednoczonych. To także nam pozwoli ocenić, jaka jest kondycja amerykańskiej gospodarki w trzecim kwartale, ponieważ te dane należą do kategorii twardych publikacji makroekonomicznych. Z ciekawostek widzimy, jak bardzo mocno odbiła w dół cena Tesli, tworząc formację szczytową. Czy dojdzie do odwrócenia tendencji ponownie na wzrostową? Wszystko zależy oczywiście od popytu na ryzyko i zachowania amerykańskich obligacji. Przełożenie zachowania rynku długu na spółki technologiczne, na spółki typu growth jest oczywiście bardzo silne. No i na koniec dział poświęcony polskim aktywom. Polskie obligacje także zaczęły być kupowane, wróciliśmy poniżej 7% na rentowności, czyli popyt na ryzyko pojawił się także na rynkach emerging markets. Obserwujemy to także na rynku krajowej waluty. W tym wypadku
Jeżeli dojdzie do przełamania poziomu 4,80 na euro złotym i 4,90 na dolar złotym, to oczywiście będzie to sygnał, że powstają pierwsze krótkoterminowe sygnały zachęcające do kupna krajowej waluty z dużą szansą na to, że rynek jeden i drugi wróci poniżej przebitych wcześniej górnych ograniczeń wieloletnich kanałów wzrostowych. Byłby to naprawdę dobry sygnał, więc zobaczymy, co się będzie dzisiaj działo, ale pamiętajmy, że jutro mamy także ważne wydarzenie dla naszego kraju, lokalną specyfikę, czyli decyzję RPP w sprawie stóp procentowych. Rynek może się pod to także pozycjonować. I jeżeli popyt na ryzyko zaatakuje bardziej śmiało indeksy giełdowe, to oczywiście spodziewajmy się także trwałego powrotu indeksu WIG20 nad poziom 1400 punktów. W takiej sytuacji będzie także to oznaczało, że dolne ograniczenie klina zniżkującego, dolna linia 6-miesięcznego kanału spadkowego, dolna linia trendu spadkowego działa i próbuje wygenerować wzrostowe odbicie. Także jestem bardzo ciekawy, co się dzisiaj wydarzy na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków. Jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość, a tych wszystkich, którzy chcą śledzić mój portfel w edycji październikowej, zachęcam do wysłania specjalnej wiadomości, adres e-mail poniżej, a będziecie otrzymywać wiadomość z informacjami, jak modyfikuję mój portfel w zależności od zmieniającej się sytuacji następnego dnia na indeksach giełdowych, na Forexie, na surowcach, na obligacjach, a nawet na Bitcoinie. Zapraszam, zachęcam, życzę Ci stopy zwrotu i miłego, pięknego dnia. Pozdrawiam.